Witam Was, moi drodzy. Dziś troszeczkę inny film, troszeczkę w innym formacie. Będę też wdzięczny, jak zostawicie komentarz, jak Wam się w tym formacie to troszeczkę podobało, ponieważ będzie coś całkiem innego niż zawsze. Zamiast mnie zobaczycie zaraz coś innego. Mam nadzieję, że Was to spokojnie wyciszy i pozwoli Wam to po prostu się skupić na treści filmu. A treść filmu dzisiaj natomiast o przebudzeniu. Dokładnie, nasze spirytualne przebudzenie. U każdego wygląda ono troszeczkę inaczej, u każdego inaczej się to dzieje, a niesie ze sobą wiele fajnych rzeczy dla nas. Zostaw oczywiście palca do góry, komentarz jakiś po sobie, będzie nam bardzo miło. Docenisz też naszą pracę tutaj, pomożesz również, żeby ten film dalej się niósł. Co widzicie po ostatnich filmach, jak zostawiacie dużo komentarzy, to wtedy algorytm je łapie i nagle te filmy działają, bo bez Was po prostu nie ma sensu tego nagrywać. Będzie też miło, jak zostawisz subskrypcję po sobie. Także wskakujemy do tematu. Gdy przebudzasz się spirytualnie, Twoje życie zaczyna wypełniać miłość. Po prostu z każdej strony czujesz piękną miłość. Wypełnia ona Twoje serce. Przebaczasz wszystkim krzywdy, którzy Ci je wyrządzili, nawet swoim wrogom, co ogólnie nie pomyślałbyś, że jest możliwe. Twoja teraźniejszość staje się coraz bardziej piękna, pełna miłości. Zdobywasz balans, który tak bardzo był Ci potrzebny w Twoim życiu. W końcu widzisz całe swoje życie z całkiem innej strony, którą jeszcze nie znałeś. Stajesz się gotowy, by poświęcić się dla innych, dla prawdy oraz pomagać innym. Wszystkie Twoje trwogi nagle tracą na znaczeniu. Ludzie zaczynają zauważać, że coś się w Tobie zmieniło. Mówią Ci, że się zmieniłeś, że bije od Ciebie jakieś inne światło. Wypełniasz każde pomieszczenie swoim światłem, kiedy wchodzisz do niego. Ludzie zwracają od razu uwagę na Ciebie, jakbyś był ubrany w jakieś dziwne ubrania, których nie znają. Twoje ego znika, a wibracje, które wysyłasz, pomagają innym się uzdrowić. Twoje połączenie z naturą staje się coraz bardziej mocniejsze. Czujesz przepiękną, silną energię wszechświata, która Cię wokół otacza. 5 punktów, które tak naprawdę sugerują nam, że zaczęło się Twoje spirytualne przebudzenie lub może jesteś już przebudzony spirytualnie, przedstawię Ci teraz. Pierwszym punktem to jest ciemna noc duszy. O tym kiedyś robiłem Wam już dłuższy film. Przeważnie przebudzenie zawsze zaczyna się od jakiegoś potężnego wydarzenia w Twoim życiu, które wyrywa Cię z torów Twojego życia. U wielu ludzi bardzo często bywają to różnego rodzaju choroby, które przychodzą znienacka i po prostu jak gdyby wywracają Ci całe Twoje życie do góry nogami, których w ogóle nie spodziewałbyś się, że je dostaniesz, ponieważ żyjesz sobie z dnia na dzień, ogólnie masz wszystko gdzieś, robisz swoje, pracujesz w systemie, biegniesz w kółku do chomika, aż tu nagle przychodzi choroba, która Cię rzuca dosłownie na kolana. Podobnie było u mnie. Tak zaczęło się również moje przebudzenie. Mnie również znienacka zaatakowała choroba, może nawet nie jedna, nawet było ich parę, że tak naprawdę już tańczyłem sobie na kobiercu, z kostuchą, tak by to można było powiedzieć, ponieważ była to i ciężka nerwica, bardzo ciężka, która naprawdę dochodziła momentami do takiego czegoś, że prawie przytomność traciłem, ciśnienia nie dało się zmierzyć, było ono tak wysokie. Później zaczął się początek nowotworu skóry i tak mniej więcej się potoczyły moje losy.
Później jeszcze, żeby było ciekawiej, doszła jeszcze łuszczyca. Także no, było to naprawdę ciekawe. Dosłownie wywróciło to całkowicie moje całe życie, bo w pewnym momencie nawet nie chciałem wychodzić z domu. Tak źle się z tym wszystkim czułem, że nawet wyjście z domu było dla mnie już katorgą. Jednak na szczęście udało się to wszystko zrozumieć, że to był wielki drogowskaz, które życie mi po prostu tutaj jak gdyby rzuciło pod nos, że czas zmienić moje życie, że moja misja na tym świecie jest jednak troszeczkę inna niż sobie to wcześniej wyobrażałem, że mogę jeść wszystko co popadnie, bawić się i po prostu szaleć. Tak niestety nie było, o czym się boleśnie przekonałem. I niestety u wielu ludzi również coś takiego występuje. Drugi punkt to przestajesz się przejmować, gdy ciągle martwiłeś się swoim wyglądem, co inni pomyślą, że co teraz robisz, czym się zajmujesz. Nagle jest ci to totalnie obojętnie. W końcu zaczynasz rozwijać swój pełny potencjał. Zaczynasz robić to, co chcesz, nie patrząc na to, co sobie pomyślą inni o tobie. Trzeci punkt to jest błogość samotności. Pogoń za rzeczami materialnymi znika. Zmieniają się twoje priorytety, zmieniają się twoje hobby, które miałeś. Stare rutyny i ideologie znikają i nagle nie mają już żadnego sensu dla ciebie. To, co wszystko lubiłeś, wydaje ci się teraz głupie. Wydaje ci się bez sensu. Twoja definicja szczęścia zaczyna się zmieniać. Widzisz twoje szczęście w innych rzeczach, które cię do tej pory cieszyły. Wiele twoich starych znajomości nagle znikają z twojego życia. I zauważasz, że znajdujesz również spokój w samotności, której mogłeś do tej pory wcale nie lubić. O tym również ja się przekonałem, ponieważ kiedy zmieniłem moje życie, nagle z wielu przyjaciół, których miałem, praktycznie, że znikli wszyscy, ponieważ nikomu się już nie podobał mój nowy tryb życia, który miałem. Jednak nie byli oni mi do niczego potrzebni, może tak to powiem, ponieważ dzięki temu, że zmieniłem swoje życie właśnie o tak, zyskałem wielu nowych przyjaciół, którzy są dla mnie bardzo cenni na ten moment. Punkt czwarty. Współczucie do wszystkiego. Nagle rozumiesz i odczuwasz współczucie dla wszystkich, nawet dla twoich wrogów. Zaczynasz ich rozumieć. Zaczynasz czytać ich jak otwartą książkę. To, co kiedyś dla ciebie było dziwne, dlaczego oni ci to robią, nagle potrafisz zobaczyć jakby za tą kurtynę i zobaczyć powody, dlaczego oni tacy są, dlaczego tak się zachowują. Na początku też miałem takiego człowieka, który bardzo mnie irytował. Swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, doszło nawet, że parę razy mi zniszczył różnego rodzaju mienie tutaj. Jednak dopiero kiedy się przebudziłem, tak naprawdę mogłem zobaczyć, co nim kierowało, dlaczego to robił i poczułem głębokie współczucie dla tego człowieka, ponieważ to wszystko było jak gdyby zainicjowane tym, że ten człowiek stracił swoją żonę i za to stał się tak sfrustrowany, że po prostu uprzykrzał wszystkim życie wokół. Wcześniej tego nie dostrzegałem. I pojawiło się oczywiście i współczucie do niego. Piąty punkt. Mocny pociąg do zmiany swojego życia. Zaczynasz zwracać uwagę na to, co jesz i pijesz. Nabierasz szacunku do swojego ciała. Zaczynasz go traktować jak swój samochód. Kiedy włącza ci się kontrolka, to idziesz do serwisu. Nie lejesz byle jakiego paliwa do środka. Przestajesz traktować swoje ciało jak śmietnik po prostu. Na dodatek, gdy zjesz coś niedobrego, zaczyna ci to zalegać jakby na żołądku. Czujesz, że osłabia to twoją energię.
Ludzi, których również uważałeś za guru, że wiedzą wszystko, nagle widzisz, że tak naprawdę nic nie wiedzą i są zamknięci w swoim światopoglądzie, jak w pudełku. Zaczynasz lubić coraz bardziej przebywać na zewnątrz. Cieszysz się dosłownie wszystkim, co możesz tam zobaczyć. Cieszysz się słońcem, cieszysz się kwiatami, cieszysz się motylami, cieszysz się śniegiem, który pada za oknem. Cieszysz się deszczem, który słyszysz, kiedy bije o dach. Możesz również zacząć medytować, czego wcześniej nie lubiłeś. Możesz również zmienić swoją pracę, którą wydawało ci się, że lubiłeś, a jednak okazuje się, że już jej nie lubisz. Możesz uwolnić się od toksycznych związków, gdzie tak naprawdę byłeś tylko i wyłącznie z tym danym człowiekiem po to, bo co pomyślą ludzie, kiedy ja się z nim rozejdę. Nagle to wszystko staje się dla ciebie obojętne. I w końcu wszystko zaczyna być możliwe. I w końcu zaczynasz żyć życiem, które zawsze chciałeś, a nie życiem, które ci ktoś dyktował. Twoje nowe życie może wywrócić całe twoje życie do góry nogami. Oczywiście na lepsze. Tak jak kiedyś myślałeś, skąd on to wszystko wie, nagle sam też to wszystko wiesz. Moi drodzy, to jest właśnie efekt przebudzenia spirytalnego, tak pokrótce ujęty w bardzo krótkich słowach, w bardzo krótkim czasie. Jednak do tego dochodzi dużo więcej pozytywnych aspektów. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu dalej i go jeszcze bardziej zgłębimy, jeżeli wam się to spodoba. Ja wam życzę wszystkim miłego dnia. Mam nadzieję, że mogliście się uspokoić, wyciszyć. Przede wszystkim zrozumieć też i troszeczkę to, co we mnie jest, co ja czuję, jak to wszystko odbieram, jak ja działam, ponieważ to też jest i taka namiastka mnie, jak gdyby w tym wszystkim. Także pięknego, słonecznego dnia wam życzę. Pamiętajcie również o konkursie, który tutaj wystartował znowu. Tym razem 12 000 złotych w formie bonu do sklepu, który możecie tutaj zgarnąć. Wystarczy kupić cokolwiek z tego sklepu. Wszystkie linki macie w opisie, które biorą udział w tym konkursie. Tam możecie kupić fajne produkty, wpisać sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, a następnie do 30 marca zostawić nam tutaj komentarz na temat danego produktu. A my 30 marca będziemy kogoś z was wybierać, kto otrzyma znowu bon na 12 000 złotych do tego sklepu. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!